Cześć, witam Was. Moi drodzy, powiem Wam, mimo że tych filmików już, materiałów trochę zrobiłem, postanowiłem ruszyć temat, omówić temat, z którym chcę się dzisiaj z Wami podzielić. I przyznam Wam się, że miałem zagwozdkę. Nie wiedziałem, zastanawiałem się, jak go zacząć. I pomyślałem, że to będzie to, co za chwilę powiem, zacytuję raczej, będzie chyba najbardziej odpowiednie do dzisiejszego tematu. Posłuchajcie, to jest cytat Katarzyny II. Trzeba nauczyć brata do noszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali. Trzeba ogłupiać, zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Przyjdzie czas, gdy sami sprzedadzą swój kraj jak najgorszą dziwkę. I do czego piję? Ano do ostatniego wystąpienia Donalda Tuska na forum Parlamentu Europejskiego, bo jak wiecie, przejęliśmy prezydencję w Unii Europejskiej. I powiem Wam, że to, co pokazała ta cała koalicja antypolska, czyli Konfederacja, PiS i nie wiem, suwerenna czy solidarna Polska, Rosja, jeden czort, to, co oni pokazali, widać jak na dłoni, że po prostu zmierzają ku temu, by skłócić Polaków. Inaczej, robią dokładnie to samo, co caryca Katarzyna zaplanowała przed rozbiorem Polski. Tak jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego Polska zniknęła z map świata na ponad 100 lat. Dzisiaj Putin dokładnie tą samą metodę przy pomocy rąk, właśnie przy pomocy rękoma Konfederacji, PiS-u ich satelitów, no i oczywiście faszystowskiej niemieckiej AfD robi dokładnie to samo. Moi drodzy, kiedyś, pamiętam, rozbawił mnie Kaczor, mówiąc o rosyjsko-niemieckiej agenturze Tuska. Uważałem, że przesadził i to mocno, bo jak można być agentem dwóch państw? Okazało się, że można. PiS to stan umysłu, to taki rosyjski menel. Kłamstwo, szalbierstwo, złodziejstwo to domena taka pisowsko-rosyjska. To taka kloaka bolszewickiego myślenia. Putin, by rozpocząć wojnę, mianował Żeleńskiego na nazistę. Pamiętacie to? No i teraz sobie wyobraźcie, Żyd nazista. Nieznany przypadek w przyrodzie. Kaczor mianował Tuska na Niemca, żeby prowadzić wojenkę polsko-polską. My to jesteśmy. Donald Tusk przed Trybunał Stanu. Rozpoczynamy. Moi drodzy, wysłuchawszy, przemówienia Tuska w Parlamencie Europejskim i wyciu tej tak zwanej prawicy i jednocześnie euforii przy wystąpieniach neonazistów niemieckich, doszedłem do wniosku, że można służyć tak samo jak to robi PiS. Znaczy, można tak samo służyć Rosji, tak samo jak robi to PiS i AfD. Nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, o tym jeszcze też wspomnę. AfD, gdzie się skumali ci pseudopatrioci z Konfederacji. Partia ta AfD domaga się rewizji polskiej ziem zachodnich, polskich granic, a PiS na to oczywiście nic. W tym przypadku, że
nie stał z kolan, może wstanie jak ci z AfD któregoś dnia krzykną halt na granicy, która się bardzo nam uszczupli. Neonaziści są opłacani przez Kreml i Kaczor o tym doskonale wie, ale to nie ma dla niego tak naprawdę żadnego znaczenia, tak samo jak dla tych oszołomów z Konfederacji. I tak naprawdę sam Kaczyński, wiem, długawy wstęp, ale uwierzcie mi, warto. Sam Kaczyński, jak wiecie doskonale, zapluł się jadem. Losy kraju tak naprawdę ma głęboko w dupie, bo przecież nie o Polskę chodzi, a o zaspokojenie urojeń tego zaupierzonego kurdupla. I o wolność swojej ferajny, gangsterskiej oczywiście. Może dlatego kandydat PiS-u jest związany ze środowiskami kibolsko-gangsterskimi. Tam wszystko jest na sprzedaż generalnie. Także idealnie pasuje do tej całej ferajny, o której dzisiaj powiem. I powiem wam tak, to co w Strasburgu wczoraj europosłowie PiS, Konfederacji i tej faszystowskiej partii AfD, chociaż to wszystko jeden czort po jednej matce, kwalifikuje się pod agenturę wpływu lub spożycie co najmniej substancji niedozwolonych. Gdy Donald Tusk apelował, aby Unia Europejska obudziła się, postawiła na bezpieczeństwo, chroniła swoich obywateli, Sojusz, PiS, Konfederacja i oczywiście AfD zaatakowali polskiego premiera. No bo przecież jak doskonale wiecie, ci ludzie nie potrafią w cywilizowany sposób dyskutować, wymieniać poglądów, tylko atak, pomawianie, obrażanie. To u nich jest norma, oni innego języka nie znają. I mówili dokładnie to samo, co właśnie polityk antypolskiej i prorosyjskiej agentury Alternatywy dla Niemiec, czyli nazistowska partia AfD. Politycy tej partii chcą, jak powiedziałem, rewizji granic. Opowiadają, że Polska wszczęła II wojnę światową i że nie wszyscy esesmani byli kryminalistami. Ta sama retoryka, te same argumenty, te same antyunijne zawołania. Zresztą puszczę wam przemówienie jednego z tych czołowych działaczy neonazistę polskiego pochodzenia, Niemca, którym się teraz wszyscy ci tak zwani prawicowi zachwycają. Nie przeszkadza im, że był Polakiem czy jest Polakiem, ale jest obywatelem Niemiec i jest neonazistą. Nie, to im nie przeszkadza. Im przeszkadza to, że dziadek Tuska był w Wehrmachcie wcielony siłą. I on jest Niemcem, ale tam wszystko neonazista, jak najbardziej, spoko, luz, nie ma problemu, ważne, że jechał po Tusku. I pieją z zachwytu. No ale zanim puszczę wam przemówienia, jeśli to można nazwać przemówieniami tych oszołomów, chciałbym wam właśnie teraz puścić fragment, króciutki fragment przemówienia Donalda Tuska. Posłuchajcie. Znowu siła jest po stronie demokratów, że znowu siła jest po stronie wolności, że znowu siła jest po stronie rządów prawa, że znowu Europa staje się silna. Bój w Europie, ale też na granicach europejskich idzie właśnie o te fundamenty. To jest tak naprawdę codzienny bój o wszystko. To jest tak naprawdę bój o to, co najświętsze dla każdej Europejki i dla każdego Europejczyka. Tutaj nie po raz pierwszy, ale to zobaczyłem po raz pierwszy tak spektakularnie, tak na własne oczy. Ten niezwykle intensywny, taki serdeczny, pełen empatii sojusz między AfD, polską skrajną prawicą, wspierany tak serdecznie i z takim przekonaniem przez Moskwę. To wszystko przecież czyni ten konflikt, fundamentalny konflikt niezwykle jasnym i klarownym. Tu chodzi naprawdę o przyszłość Europy i za to, że uczyniliście to znowu tak jasnym, bardzo dziękuję. Moi drodzy, powiem wam tak, przeglądałem internet i
I nie tylko, ale ilość kłamstw, manipulacji, nienawiści, które można zaobserwować w sieci po wystąpieniu premiera Donalda Tuska, jest najlepszym dowodem tego, jak celnie Donald Tusk trafił i jak ważne słowa wypowiedział w Strasburgu. A czytając te wszystkie nienawistne komentarze, czy wysłuchując tych wystąpień, można chyba śmiało powiedzieć, zdrajców Europy na forum parlamentu, którzy tylko i wyłącznie atakowali Tuska, rząd, nasz kraj. I tutaj chyba wystarczy sobie przypomnieć, o czym będą najbliższe wybory prezydenckie. Poza tym zobaczycie w dalszej części, jak zagotowali się politycy PiS i nie tylko, bo Patusiara Zajączkowska też oczywiście pokazała swój podwórkowy język, przedstawiła, też wam fragment puszczę. I po prostu wszyscy ci antypolscy, prorosyjscy czy pronazistowscy zwolennicy po prostu zaczęli pluć jadem. Po prostu pluć jadem. Kobra by się nie powstydziła taką ilością jadu. Jaki? No mój ulubieniec. Nie wiem, dostał spazmów, szlochał ze wściekłości, jąkał się, no mało mu żyłka na czole nie pękła. To są ci sami, którzy ochoczo oklaskiwali Orbana czy putinistów z AfD, rozsiewających ruską propagandę. A tak naprawdę silna Polska w silnej Unii Europejskiej to przeszkadza im oraz Kremlowi. I tego tymi krzykami nie zakrzyczą. Okej, zatrzymajmy się na chwilę przy Jakim. Jak wiecie, jest to mój ulubieniec. I muszę wam się tutaj przyznać, że jednego Jakiemu zazdroszczę. Naprawdę bardzo mu zazdroszczę. Chodzi o to, że kiedy na przykład chce się napić drinka ze słomką, chociaż nie piję drinków, ale coli ze słomką, jak chce się napić, to muszę iść ją kupić. A Jaki wystarczy, że się schyli i wyciągnie sobie ją z butów. Powiem wam, moi drodzy, że Jaki dał osobliwy, nazwijmy to w cudzysłowie, popis. W trakcie swojego nerwowego, i chyba się ze mną zgodzicie, jak obejrzycie ten materiał, przemówienia w Parlamencie Europejskim w ostrych słowach wypowiedział się oczywiście o Donaldzie Tusku, którego porównał do Władimira Putina. Gdzie są błazenady, granice błazenady tych ludzi? Chyba już nie ma. Jaki dwoił się i troił, aby zdyskredytować oczywiście polityków też opozycji. Regularnie, jak wiecie, umieszcza w mediach społecznościowych obraźliwe wpisy pod adresem takich osób jak Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk. Zresztą, jak wiecie, wszyscy pisowcy mają takiego swoistego, zaawansowanego pierdolca na punkcie Tuska. Nieraz też publikował obraźliwe memy. Teraz nasz europoseł z sianem w butach, ze słomą w butach, powiem wam, przeszedł samego siebie. Powiedział, że Donald Tusk bezprawnie aresztuje ludzi, czyli standardowa narracja. I z pewnością znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nasz Patryczek, doktor Lablador Jaki, to charyzmatyczny. Dla mnie to jest po prostu kolejny karierowicz, troll, kłamca, który przeważnie mija się z prawdą lub manipuluje tą faktami, prawdą. Jego wystąpienia, jak wiecie, są bardzo ekspresyjne, wzbudzają zainteresowanie. Robi po prostu show dla takich na takim poziomie inteligencji ludzi jak on. Tylko szkoda, że w dalszym ciągu Jaki myli się
Znaczy, może nie myli się, on to robi z premedytacją. Miesza fikcję z prawdą. No i czego dał kolejny przykład właśnie podczas tego swojego żałosnego przemówienia w Parlamencie Europejskim. Ten niedoszły prezydent Warszawy, pamiętacie jaki dostał wpierdol od Trzaskowskiego podczas wyborów, zalicza się do grona osób, dla których dzień bez ataku na Tuska czy jakichkolwiek polityków Koalicji Obywatelskiej jest po prostu dniem straconym. Z drugiej strony, gdy Jaki wchodzi na temat Donalda Tuska, to pojawiają się obawy, czy zaraz nie trzeba będzie wzywać karetki, bo przy wypowiedziach na temat Tuska Jaki wpada w jakieś spazmy, w jakąś histerię, zaczyna się jąkać, powtarzać. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Dużo gadam, ale chcę was przygotować na ten szok, który obejrzycie w wykonaniu doktora Patryka Jachkiego. I powiem wam, że oglądając te płomienne wystąpienie pełne, gdzie Jaki był w jakiejś euforii, spazmach, zastanawiałem się, czy tam za chwilę do niego nie wezwą karetki pogotowia. No tak przynajmniej wyglądał. W tą właśnie minioną środę, moi drodzy, nasz doktorek Jaki motał się w trakcie swojego przemówienia, a tempo wypowiadanych słów miał tak jak ktoś nadużywający, nie wiem, kawy lub innych pobudzaczy. A co wzbudziło aż tak ogromne poruszenie naszego wspaniałego doktora? Jak stwierdził, to kwestia aresztowań ludzi przez Tuska bez uczciwego procesu. I tutaj cytuję. Donald Tusk aresztuje ludzi bez zachowania ich prawa do uczciwego procesu, lekceważy immunitety. 2 posłów aresztował w Pałacu Prezydenckim. Ostatnią osobą, która przed nim to zrobiła, to był Władimir Putin, wrzeszczał z mównicy. Mało tego, moi kochani. Według naszego doktora Jakiego, który najwidoczniej uważa, że zatrzymanie 2 osób, którym udowodniono poważne przestępstwa, jest po prostu karygodne, a to z tego względu pewnie, że należeli do PiS czy tam Solidarnej Rosji, nie wiem, mniejsza o to jeden czort. Najwidoczniej jego wiara w to, że Cerata, Kamiński i Wąsik nigdzie się nie zamierzali ukryć przed wydaniem wyroku skazującego przez sąd. Tak jak zrobił to ten, który też miał się stawiać na wszelkie wezwania, zdrajca Romanowski, uciekając po prostu za granicę. Jaki próbował skonfrontować swoją wypowiedź do tego, o czym wcześniej mówił Tusk. A o czym mówił Donald Tusk? Wskazywał na konieczność skupienia się przede wszystkim na bezpieczeństwie narodowym. Dla Jakiego oczywiście oznacza to coś zupełnie innego. Jak tutaj stwierdził Jaki, mówi pan o bezpieczeństwie i obronie granic, a realizuje pan pakt migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych emigrantów, aby ostatecznie bezpieczne miejsca w Europie uczynić na nasz koszt. Do tego się nie będę zagłębiał, do jego słów, bo to by było, trzeba robić osobne filmy, ale po prostu miesza wątki Jaki i to jest u niego normalne. Podobnie jest wszędzie, stwierdził Jaki, po czym odpalił się jeszcze bardziej. Pan mówi o potrzebie jedności, a chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił pan Norymbergę. No, powiem wam, Jaki odleciał w kosmos całkowicie. Zresztą, moi drodzy, co ja będę tutaj dużo gadał? No, Jaki to jest temat rzeka, ale posłuchajcie, bo warto.
Mówi o konkurencyjności gospodarki, a realizuje z wami tą głupią zieloną ideologię, która spowodowała, że mamy najwyższe ceny energii w Europie. Do tego nie ma odwagi, żeby zrobić to samo, co na przykład Słowacja i powiedzieć: zawiesimy ETS-2. Nie tylko pięknie mówić, ale wykorzystać polską prezydencję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polaków i dla Europejczyków. I wreszcie mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. I musicie to usłyszeć. Prawem to on sobie wytarł buty. Pięknie mówił, proszę państwa, dzisiaj o potrzebie jedności. A chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę. To są dokładne jego słowa, czyli wieszanie nazistów. Następnie siłą przejął prokuraturę. W polskim systemie jest tak, że potrzeba zgody prezydenta, aby zmienić prokuratora krajowego. Ale on się tym w ogóle nie przejmował, nawet prezydenta nie zapytał, tylko po prostu użył siły. Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nakazały premierowi przywrócenie legalnego prokuratora krajowego. Ale on w ogóle zlekceważył te wyroki i teraz go zacytuję. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne lub nie do końca zgodne z zapisami prawa. I dalej. Będę je jednak podejmował z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium praworządności. Koniec cytatu. Ja chciałem was zapytać, czy znacie drugiego premiera w Europie, który zupełnie wprost mówi, że łamie prawo i dalej będzie to robił? Powiem wam tak, odniosłem wrażenie po wystąpieniu Jakiego, że jemu się pomyliły po prostu państwa, że to nie jest przemówienie w dumie rosyjskiej, bo skąd on wziął w ogóle te kłamstwa, którymi zasypywał parlament, nie wiem, z agencji Sputnik czy z FSB. No ale okej, szkoda marnować na Jakiego więcej czasu. Powiem tylko tak, po skandalicznych wystąpieniach Jakiego i tego całego inwentarzu faszystów w Polsce, Parlament Europejski na stojąco urządził owację dla Donalda Tuska. Siedzieli tylko pisowcy Konfederacji, no i ze swoim męskim inwentarzem, no i oczywiście neonaziści z AfD. Po słowach, że populiści pokazali, ile w nich jest jadu i oby nigdy więcej nie rządzili, polska prezydencja to bezpieczeństwo Europy i wiara w swoją wielką siłę. Tak naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy tutaj weszli na mównicę i zgodnie ze swoim zwyczajem obrazili przedmówcę w sposób bardzo arogancki i taki rzeczywiście lekko deprymujący. Ale ja jestem wdzięczny z jednego powodu. Po raz kolejny zarówno ci, co oglądają tę debatę, jak i Parlament Europejski mogli usłyszeć i zobaczyć, dlaczego z taką determinacją walczyłem wspólnie z innymi demokratami w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy. Bo ten sposób myślenia jest zagrożeniem dla demokracji, dla jedności Europy. Dla wszystkich staje się znowu jasne, dlaczego jest tak ważne, abyście już więcej nie rządzili w żadnym z europejskich krajów. Ale powiem wam, moi drodzy, że strach pozbawia pisowców instynktu samozachowawczego. Wyobraźcie sobie, że przywieźli do Strasburga dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości podejrzane w gigantycznej aferze w Ministerstwie Ziobry, które opowiadały garstce już wtedy słuchaczy jakie szykany spotykały ich w Polsce. No, powiem wam, że wielka szkoda, bardzo żałuję, że nie dotarł tam Romanowski podejrzany w tej samej aferze, schowany u kumpli Putina w Budapeszcie. Ucharakteryzowany na ofiarę napadu przez oczywiście specjalistów z TV Ruspublika. No, dodałoby to kolorytu całej tej pisowskiej dyskusji i dramaturgii, ale na poważnie. Do prawej strony sali. Przestańcie udawać, że chodzi wam o wolność słowa. Wy jesteście partią Trumpa i Muska w Unii Europejskiej. Wczoraj owacyjnie klaskaliście Trumpowi i nie przeszkadza wam, że ten prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wojnę handlową niszczącą gospodarkę Unii Europejskiej. Dziś bronicie amerykańskich platform
internetowych i nie przeszkadza wam, że ich algorytmy będą częścią amerykańskiej technologicznej agresji wobec Europy. Dla mnie jako Polaka wsparcie Platformy X dla AfD już jest aktem agresji wobec mojego kraju i dziwię się posłom z mojego kraju, z Prawa i Sprawiedliwości, że się na to godzą. A wy z prawej strony sali jesteście forpocztą tej agresji, jesteście zdrajcami Europy. Okej, przejdźmy teraz troszkę na wyższy poziom. Jak to się mówi, genu nie wydłubiesz. Pisowcy i konfiarze są zachwyceni oto tym neonazistą. Nie wiem, czy wymówię jego dobrze imię i nazwisko, Bjorn Höcke. On jest oczywiście politykiem AfD, bo jakżeby inaczej. Jak to się mówi, pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jestem. To jest rasowy neonazista, ważny polityk AfD. Kolega tego Fröhlicha, którym pisowcy i ich, nie wiem jak ich nazwać, kumple kuźwa z pracy, Konfederacja, tak się od wczoraj zachwycają. A czemu się zachwycają? Otóż, moi drodzy, puszczę wam przemówienie właśnie polityka AfD, czyli stan takiego typowego naziola. Jakby żywcem te przemówienie czytał, by mu Kaczyński napisał Rachoń lub obojętnie któryś z propagandzistów PiS-u lub Konfederacji. No wypisz, wymaluj, kuźwa, propaganda pisowsko-konfederacka. Zresztą posłuchajcie, bo chyba tutaj nie ma co za dużo dodawać. No, Konfederacja ramię w ramię idzie z nazistami na wschód przeciwko Europie. Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię panu tą przyjemność. Herr Tusk, Politiker wie Sie sind die größte Gefahr für europäische Nationen. Als Sie in der Opposition waren, haben Sie mit Hilfe der EU die Souveränität Ihres eigenen Landes angegriffen. Nun, wo Sie wieder regieren, zerstören Sie die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Oppositionelle werden gejagt, politisch unbequeme Gerichtsurteile werden kassiert. Ihr Medienputsch war illegal und nun drohen Sie mit noch mehr Zensur im Internet. Das erinnert immer mehr an ein Regime. Was Sie in einem Jahr an Brüchen gegen die Rechtsstaatlichkeit begangen haben, hat sich die PiS in 8 Jahren nicht getraut. Die EU lässt Ihnen all das durchgehen. Schließlich waren Sie immer Brüssels bravster Diener. Und nun drohen Sie, Ihr Werk der Zerstörung auf ganz Europa auszuweiten. Massenmigration, Zensur, geopolitische Eskalation, Wokeness, Green Deal. Sie sind doch ein Wegbereiter all dessen, auch wenn Sie heute davon nichts mehr wissen wollen. Sie sind eine polnische Angela Merkel. Sie sind eine polnische Ursula von der Leyen. Und das Schlimmste ist, Sie sind auch noch stolz darauf. Das ist schlecht für Ihr Land Polen und das ist schlecht für unseren Kontinent Europa. Vielen Dank. Moi drodzy, kiedyś syn hitlerowskiego zbrodniarza Hansa Franka powiedział: mój ojciec zrobiłby w AfD karierę. No ale teraz karierę w AfD robią też oczywiście Polacy, jeśli można ich tak nazwać, czyli Konfederacja i wszyscy, którzy tą nazistowską, faszystowską, faszyzującą partię popierają, zachwycają się. A śmieszy mnie jedna rzecz. Mówią, powtarzają, inaczej. No nie, dobrze. Mówią, powtarzają, że Tusk to Niemiec, bo jego dziadek służył w Wehrmachcie. Owszem, służył w Wehrmachcie, został siłowo wcielony jak wielu Kaszubów, wielu Ślązaków. Ale nie przeszkadza im ten, który tu właśnie, przemawiał. Jest z pochodzenia Polakiem. Teraz przyjął obywatelstwo Niemiec. Siedzi w faszystowskiej niemieckiej partii.
atakuje polski rząd, polskiego premiera i oni są nim zachwyceni. No powiedzcie, czy są też granice jakiejś hipokryzji? Ale mało tego. Mam ciekawostkę dla Was, którą za chwileczkę Wam wrzucę, ale chciałbym też, zanim przejdę do tych brudów AfD, Konfederacji, chciałbym Wam króciutką odpowiedź przedstawić Donalda Tuska na ten cały jad, te wiadro pomyj, które te antypolskie indywidua wylali na polski rząd, na polskiego premiera. Posłuchajcie i zobaczcie, porównajcie sobie klasę w przemawianiu Donalda Tuska, a prostactwo, bo chyba tego inaczej nazwać nie można, prostactwo, taki podwórkowy język właśnie tej całej koalicji putinowsko-nazistowskiej, która dała swoje show wczoraj w Parlamencie Europejskim. Zobaczcie. Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się jako polski premier lekko zawstydzony niektórymi wypowiedziami przedstawicieli skrajnej prawicy z mojego kraju. Odłóżmy na bok takie uczucia jak wstyd. Ostatnie lata i ostatnie miesiące pokazały, że polityka bywa coraz częściej bezwstydna. Natomiast ja tak naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy tutaj weszli na mównicę i zgodnie ze swoim zwyczajem obrazili przedmówcę w sposób bardzo arogancki i taki rzeczywiście lekko deprymujący ludzi przyzwyczajonych do kulturalnej debaty. Ale ja jestem wdzięczny z jednego powodu. Po raz kolejny zarówno ci, co oglądają tę debatę, jak i Parlament Europejski mogli usłyszeć i zobaczyć, dlaczego z taką determinacją walczyłem wspólnie z innymi demokratami w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy. Bo ten sposób myślenia jest zagrożeniem dla demokracji, dla jedności Europy, dla tych wszystkich wartości, o które przez długie lata walczyliśmy. Dziękuję. Dla wszystkich staje się znowu jasne, dlaczego jest tak ważne, abyście już więcej nie rządzili w żadnym z europejskich krajów. Moi drodzy, już Wam oszczędzę tego żałosnego wystąpienia tej Zajączkowskiej, która ramię w ramię z faszystami z AfD obrażała, szkalowała premiera i Polskę. No i była z tego oczywiście dumna jak paw, no bo przecież należy do partii, która w Parlamencie Europejskim popiera niemiecką, razem z PiS-em oczywiście popiera niemiecką partię AfD, która chce odebrać Polsce zachodnie ziemie. Na Zajączkowską Wam już oszczędzę, bo szkoda na tą kobietę czasu. Chciałem tylko Wam jeszcze powiedzieć, że tak Wam wspomniałem, że Donald Tusk pokazał po prostu klasę. Pokazał, że ja go podziwiam za to, że nie daje się sprowokować, bo ja bym po nich pojechał jak po burej suce. No ale Tusk jest politykiem z klasą i po prostu klasę zachowuje i nie będzie się zniżał do tego rynsztoka, jaki sobą reprezentuje AfD, Konfederacja czy PiS. I te jego wypowiedzi specjalnie Wam dłuższe puszczałem, bo no, tu chyba
Widać jak w soczewce różnice po prostu w klasie bycia politykiem. Ale teraz się zastanawiam, co ta prawa strona, jak będzie reagowała. Czy po prostu są takimi pieprzonymi hipokrytami, że udadzą, że nic się nie działo, nic się nie stało? Czy będą tak samo jechać po Mentzenie jak po Tusku? A o czym ja mówię? No bo jak wiecie, no z taką łatwością przychodzi między innymi Mentzenowi i całej tej konfederacji krytykowanie Donalda Tuska, wytykanie mu niemieckich korzeni. I pytanie, które mnie dręczy, powiem wam, jak się teraz czuje człowiek, który zataił swoje korzenie. Mówię o Mentzenie, tym bardziej, że Konfederacja w Parlamencie Europejskim weszła w koalicję z faszystowską partią Niemiec AfD. AfD to partia jako jedyna, która nie uznaje granic polsko-niemieckich i chce od Polski zwrotu ziem. I tutaj, moi drodzy prawaczki, moje drogie prawaczki, odpowiedzcie sobie na pytanie, kto jest partią, a kto jest zdrajcą, kto działa na rzecz obywateli Polski i dobra kraju, a kto jest przeciwnikiem pokoju i rzecznikiem faszystowskiej partii AfD. I tutaj nie wystarczą slogany na ustach Bóg, honor, ojczyzna, kiedy wszystkie czyny temu przeczą. Tylko naiwni nie potrafią dostrzec rozbieżności, a traci na tym kraj i obywatele. Ale wracając do Mentzena. Co łączy Mentzena, Konfederację z niemieckimi faszystami AfD? No nie tylko, wiecie, symboliczne wypicie 5 piw. Niemiecka rodzina Mentzena służyła w Wehrmachcie i Stachholz SA. Nie, źle pewnie wypowiedziałem. Te oddziały SA to są szturmowe Hitlera, a także znęcające się i które torturowali Polaków. A o czym ja mówię? Mentzen w obszernym wpisie na Twitterze tłumaczy się ze swojego pochodzenia. Brat jego dziadka w trakcie wojny był w Wehrmachcie w spróbuję to przeczytać. Selstishutz ISA. A także znęcał się nad Polakami. I jak napisał Mentzen, piszę wam o tym, żebyście dowiedzieli się tego ode mnie, a nie od dziennikarzy ze szkoły Kurskiego, poinformował Mentzen na Twitterze. Czyli, jak widać, dziadek Mentzena też służył nie tylko w Wehrmachcie, ale w jednostkach, które znęcały się nad Polakami, gdzie on się znęcał nad Polakami. No i co na to, drogie prawaczki? To pytanie pozostawię otwarte. Dalej to Tusk to Niemiec, a Mentzen to prawdziwy Polak, patriota. Jak to u was teraz to jest z tą? Czy ta wasza hipokryzja pozwoli wam teraz też przyznać się do tego, że Mentzen to też jest Niemiec? No, nawet ma gorsze korzenie niż Tusk. Ja jestem polskim posłem do Parlamentu Eurokołchozowego. To troszkę przydługa forma, Ale dobrą kasę się tam zarabia, prawda? W tym eurokołchozie. określeniu to jest charakterystyczne No, ale dla taka jest komuny prawda. i eurokomuny. No, ale panie pośle, ale taka jest prawda. No. Zaglądać do kieszeni. Ale to po co pan No ale to tam zasiada? No to właśnie, jak jest eurokołchoz, ja bym Precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. może Także z euro, to czemu pan pobiera pan pensję w redaktor euro? ma jakieś pytanie. Pan redaktor skromnie czeka na swój moment. Czy pan chciał w Europarlamencie pracować z AfD? Czy chciał pan współpracować z AfD w Europarlamencie? Pani redaktor, nie widziałem pani w Brukseli,
ani w Strasburgu. Ale ja nie muszę być wszędzie, żeby pewne Pani rzeczy koledzy wiedzieć. otaczają mnie tak ścisłym kordonem sanitarnym, że nie zwracali się do mnie z żadnymi pytaniami. Ale ja teraz się zwracam, panie pośle. Po raz kolejny tu zmienia temat. Ale nie zmieniam temat, no jest okazja, to pytamy. No to cenzura jest. Dotyczące Pan mówi precz z komuną, a cenzuruje pan pytania. Czy to jest niekonsekwentne, mówiąc delikatnie. chce pani zwekslować na jakieś panie zagraniczne pośle, tory, No ale nie zagraniczne, no to jest bardzo ważne. za eurokołchozowe pieniądze Ale przewiozę ja i nie z powrotem. potrzebuję, żeby mi Wikt i ktokolwiek płacił. opierunek zapewni. Naprawdę, ja mam swoje pieniądze i zawsze sobie wydaję swoje pieniądze. Nie doję. Ale po co pan w ogóle w tym Europarlamencie pracuje, panie pośle, skoro pan nazywa eurokołchozem? Proszę państwa, że panie zadały już co najmniej po 15 pytań. Tylko nie uzyskałyśmy odpowiedzi żadnych. Ja wiem, że to są trudne pytania, na których nie ma dobrych odpowiedzi. Jakby Konfederacja powstała, to miała się zaraz rozpaść. Po drugie, jakby się nie rozpadła, to miała nie wejść do Sejmu i tak dalej, i tak dalej. No i się rozpada. No. Właśnie. Więc Szanowni państwo, królowa Bona umarła, szanowna pani redaktor. No tak jak wiecie, tam w tej całej nieszczęsnej prawicy teraz Mencen z Braunem konkurują, kto jest większym Polakiem, kto jest większym patriotą, kto się bardziej nadaje na prezydenta. Według mnie oby żaden z nich. No i tak dla przypomnienia, trójka posłów Konfederacji porozumiała się z faszystami z Alternatywy dla Niemiec, czyli AfD, by stworzyć jedną skrajnie prawicową frakcję. Warto tutaj też przypomnieć, że członkowie AfD wybielają żołnierzy SS i Wehrmachtu i obwiniają Polskę o rozpoczęcie II wojny światowej. Przy okazji współpracują z Putinem. Ta cała konfederacja to są takie mordy wypchane frazesami, coraz głośniejsze hajlowanie przeciw Polsce i Europie. Moi drodzy, będę powoli zmierzał do końca, bo rozgadałem się jak zawsze, ale myślę, że temat jest wart tego. Tak jak wspomniałem, AfD dąży do opuszczenia Niemiec Unii Europejskiej przez Niemcy. Czyli troszeczkę to się nie zazębia, bo według pisowskiej narracji z kolei to Niemcy zrobiły tą Unię, żeby rządzić całą Europą. AfD widocznie nie podziela tego zdania pisowców i chce wyjść z Unii Europejskiej. Nie rozumiem trochę ich toku rozumowania, ale też nie jestem psychiatrą. Ale tak zwrócę się do tych naszych rodzimych, drogich nacjonalistów. Czy by to było dobre dla Polski? AfD to jest niemiecka partia nacjonalistyczna, zaprojektowana i finansowana przez reżim Putina. AfD nie uznaje polskich granic na Odrze, Nysie i chcą, by Niemcy odzyskały ziemię w granicach sprzed 1939 roku, włącznie z Prusami Wschodnimi, czyli Śląskiem, Sudetami, Czechami. Teraz AfD chce wprowadzić do programu partii DX, czyli wyjście Niemiec z Unii Europejskiej. Największym sukcesem Unii Europejskiej jest fakt, moi drodzy nacjonaliści, że w jej granicach nie było żadnych wojen. Oczywiście Unia ma swoje wady, ma wiele wad, jak każde struktury. I tutaj się nie oszukujmy, nie ma idealnych struktur. Ale nie wiem, być może się ze mną nie zgodzicie, ale wydaje mi się, że to jest podstawa bezpieczeństwa i dobrobytu państw członkowskich. Teraz, gdy człowiek zna historię, to można by było chyba śmiało powiedzieć, że w 1917 roku przestrzegałoby się Rosjan przed Leninem i Stalinem. W 1922 roku Włochy przed Mussolinim, w 1933 roku Niemców przed Hitlerem, a w 2000 Rosjan przed Putinem. Ale
ucząc się na błędach, znając historię, można by było chyba w tym roku przestrzegać Amerykanów przed Trumpem, a Niemcy przed AfD. No, moi drodzy, nacjonalizm to nie jest nic dobrego. To jest pewna wojna i tragedia wielu tysięcy, jak nie milionów ludzi. Ale zobaczcie tą zbieżność. Na faszystowską niemiecką AfD głosują starzy DDR-owcy, na PiS głosują starzy komuniści. Jednymi i drugimi Konfederacja jest gotowa do sojuszy. To wygląda, jakby dzieci faszystów, DDR-owców, komuchów założyły konfederację i wracały do korzeni rodzinnych. No, można śmiało powiedzieć, duch Związku Radzieckiego i Adolfa wiecznie żywy w PiS i Konfederacji. Tak, i na swój kraj w Brukseli. To wszystko zawdzięczamy rodzimej opozycji. Niestety nie jest to w naszej historii nic nowego. 231 lat temu w Targowicy zawiązała się Konfederacja Zbuntowanej Szlachty Polskiej, która oddała się pod protektorat Katarzyny II, carycy Rosji. Historia zatoczyła koło, tylko dziś rolę Petersburga przejmuje Berlin. Konrad Warzocha. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, że w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbył się bardzo, ale to bardzo ważny wieczór. Otóż nasz dyrektor programowy Marcin Tulicki pokazał wszystkim tym, którzy zasiadają w Europarlamencie, a dokładnie tej frakcji konserwatywnej skupionej wokół europejskich konserwatorów i reformatystów, film. I to film nie byle jaki, film Przejęcie, który przedstawia kulisy o tym, jak telewizja polska została, przypomnijmy, nielegalnie przejęta przez obecną władzę. Donosy na Polskę, rezolucje, głosowania za ograniczeniem wypłat. I o tym będziemy właśnie dzisiaj tutaj rozmawiać w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Donosy na Polskę, rezolucje, głosowania za ograniczeniem wypłat. To nie są skargi, proszę Państwa, to jest po prostu informacja. To nie są nowe metody. Ponad 230 lat temu, dbając wyłącznie o własne interesy, grupa polskich szlachciców w Targowicy zaprzedała duszę carycy Rosji. Symbol zaprzaństwa, symbol tego, jak można niszczyć własną ojczyznę właściwie w interesie kogoś innego. Szanowni Państwo, stało się. Można powiedzieć, że trzej muszkieterowie telewizji w Polsce 24 poinformowali Europę o tym, co się rzeczywiście dzieje. Michał Karnowski, Marcin Tulicki, Michał Adamczyk pokazali europejskim konserwatystom, jak wyglądało przejęcie telewizji polskiej. Analogia jest przytłaczająca. Różnica jest taka, że dziś politycy zwracający się przeciwko swojemu krajowi doskonale zdają sobie sprawę z konsekwencji. Konrad Warzocha, Wiadomości. Zobaczmy. Ci europosłowie, z którymi już rozmawialiśmy, oni są zszokowani. Wtedy, 231 lat temu, chodziło o to samo, o zdobycie lub utrzymanie wpływów we własnym kraju. Są granice sporu politycznego i tymi granicami są granice Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoda, że niektórzy politycy tego po prostu nie rozumieją. Jesteśmy dużo bliżej Białorusi i Rosji niż kiedykolwiek w naszej historii. Rozgadałem się, już zmierzam do końca. Podsumowując, Konfederacja z PiS-em pod rękę z niemieckimi nazistami przeciwko polskiemu premierowi, polskiemu rządowi, można powiedzieć przeciwko Polakom. Większość polityków AfD oskarżona jest o prorosyjskość, kontakty z Łukaszenką, czy poglądy, które, można powiedzieć delikatnie, pozostawiają wiele do życzenia. Znajdują się też tam nurty rewizjonistyczne wobec Polski i polskich granic, jak wspomniałem. Generalnie AfD nie uznaje, tak jak mówiłem, polskich granic i chce zwrotu przez Polskę Wrocławia, Olsztyna, Katowic, Szczecina między innymi. Ze strony AfD pojawiają się też często próby wybielania żołnierzy Wehrmachtu i SS-manów, czy ogólnie niemieckich zbrodniarzy z SS. No i właśnie coś takiego popierają ci pseudopatrioci z Konfederacji i jednocześnie z PiS-u, bo idą ramię w ramię. Moim zdaniem można to ocenić jako zdradę polskiego interesu narodowego. Konfederacja czy PiS to jedno wielkie bagno, w którym można znaleźć proputinowców, ludzi popierających AfD, osoby takie jak Adam Kania, który wspierając oszustów, bandytów, znęcających się nad niemowlętami, ale to już jest inna bajka.
Podsumowując całe wystąpienie i tutaj jak dla mnie po kapitalnym wystąpieniu premiera Donalda Tuska, Parlament Europejski bił brawo na stojąco, co jest wielką rzadkością w Parlamencie Europejskim. Siedzieli tylko te wywłoki z PiS-u, Konfederacji i AfD. Taka mała grupka byle jakich putinowców, żeby nie powiedzieć neonazistów. Także moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Przydługawo było. Nie wiem, czy mi się uda jeszcze w tym tygodniu zrobić materiał. Jak nie, no to jak zawsze zapraszam Was w niedzielę na live'a. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale lub w niedzielę na live'ie. Cześć.